Cześć, ja nazywam się Piotrek i dzisiaj będzie o torbie Givi 60 litrów. Tak. O wczorajszej wycieczce mojej pierwszej 400-kilometrowej przejażdżce do Czech, Słowacji. Kurde, ale tu jest pięknie. Oraz jeszcze o paru innych rzeczach. Na tym kanale nie będzie ściemy, będzie to moje zdanie, ale tak jak ja to widzę, jeśli coś jest do dupy, to powiem, że to jest do dupy. Oglądaj koniecznie do końca. A dzisiaj, kochani, wybrałem się w traskę. W traskę nie byle jaką, bo pierwszą moją tak długą. Mianowicie wybrałem się w stronę Ostrawy, następnie w kierunku Istebnej i teraz w stronę Jaworzynki i Słowację i później jakiś przelot może przez Koniaków, coś takiego i w stronę domu. Jest całkiem przyjemnie, natomiast troszkę wieje i to daje się odczuć. Ja robię wszystko, żeby zaopatrzyć się jak najszybciej w GoPro, żeby mógł też coś nagrywać z trasy. Natomiast teraz będą jeszcze takie przerwniki. Ostatnimi czasy założyłem wyświetlacz i muszę wam powiedzieć, że wyświetlacz biegów działa. Na razie działa, ma się bardzo dobrze. Maszyna spisuje się też bez zastrzeżeń najmniejszych. Kurde, ale tu jest pięknie. Normalnie niesamowicie. Teraz możecie zobaczyć kilka przebitek z tego wyjazdu. Do Czech wjechałem od Bochumina, kierując się obwodnicą Ostrawy w stronę Słowacji. Na słowackich drogach spotkałem zarąbistego gościa Polaka poruszającego się Afriką Twin, który sprzedał mi kilka tipsów, które mogą się przydać przy spotkaniu słowackiej policji, bo z nimi podobno nie ma żartów. Tego dnia mega wiało i mega zmarzłem. Niestety nie zabrałem sobie żadnych podpinek, bo przecież miało być 15 stopni i miało świecić słońce. Teraz widzicie już Koniaków. Liczne grono motocyklistów odwiedzających tą lokalną knajpkę. Wypiłem kawę, pooglądałem widoki, pooglądałem przepiękne maszyny i udałem się w stronę domu. Tego dnia zrobiłem niecałe 400 km. Było naprawdę cudownie. Była to pierwsza moja taka długa wycieczka. Dziś będzie o torbie Givi 60 litrów. Kochani, dziś jezioro Pławniowice. Przepiękna pogoda po raz kolejny. Ja dla was będę testował torbę. Wycieczki, wycieczki, wycieczki. I to, jak się na nie pakować, poruszymy sobie w dzisiejszym materiale na podstawie laika. Tak, pierwszy sezon motocyklowy postanowiłem przygotować się już znacznie wcześniej do jego nadejścia. I kochani, dlaczego nie kufry? Dlaczego taka 60-litrowa torba? Śledząc wasze poczynania, zauważyłem, że większość motocyklistów udających się w jakieś wycieczki, wojaże używa przede wszystkim kufra centralnego oraz dwóch dodatkowych bocznych kufrów. Zacząłem się zastanawiać, wiecie, dodatkowy koszt. Dobre kufry boczne to jest w granicach 2-4 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć stelaże, których ja tutaj jeszcze nie posiadam. Zacząłem się zastanawiać, co ja tak naprawdę będę pakował do tych moich bagaży, co mi jest potrzebne. Postanowiłem, że spróbuję w tym roku spać na dziko, cieszyć się otaczającą naturą, oczywiście eksplorować. Kufry.
cały czas zastanawiałem się, kurde, co wy do tych kufrów pakujecie? Dlaczego ja potrzebuję aż 2 razy 30 litrów i kufry boczne, do tego jeszcze kufer centralny, najlepiej 58 litrów, czy tam 48 litrów. Wszystko sobie zacząłem rozpisywać, układać i wyszło mi tak naprawdę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to ja jestem w stanie zmieścić się do mojego kufra centralnego oraz do torby, którą tu oto widzicie. Torba jest wodoodporna, nie jest to żadna recenzja sponsorowana. Torbę zakupiłem za swoje własne pieniądze. Spodobała mi ona się jak najbardziej z tych wszystkich, które oglądałem. I dlaczego torba? Dlatego, że ogranicza miejsce. Motocykl się w żaden sposób nie poszerza. Jest w dalszym ciągu fajnie mobilny w korkach na przykład. I wydaje mi się, że jestem wszystko w stanie zmieścić tutaj i do mojego centralnego kufra. I teraz tak, na chwilę obecną pokażę Wam, co ja tutaj mam. I w dalszym ciągu ta torba jest zapakowana w 1/3, tak? Rzeczy, które tu zobaczycie oraz torby i jakieś tam feature'y, które ja tutaj przygotowałem, nie będę ukrywał, że zainspirowałem się również innymi kanałami, innymi osobami. I tutaj jest w pierwszej kolejności Blaze on Moto. Gość z Anglii, którego oglądam, który mnie tak naprawdę chyba też w jakimś stopniu zmobilizował do tego, żeby zrobić to prawo jazdy, kupić turystyka i zacząć po prostu mile spędzać czas. Kolejną taką osobą to jest Size the Road. Niesamowity gość, robiący niesamowite filmy o swoich motocyklowych podróżach, z niesamowitą muzyką, którą sam tworzy. Mega, mega, mega. W pierwszej kolejności jest to mój hamak Avalanche, mega lekki, z linkami, więc mamy tutaj hamak. Mamy tutaj również dwuosobowy namiot Fjord Nansen Tordis 2 PTB. Nie wiem, czy to dobrze czytam, ale wchodzi on tutaj bez problemu. Mam tutaj dwie maty pompujące, na razie takie, wiecie, tanim kosztem z AliExpress. Zobaczymy, jak one się sprawdzą. Pakan, nie wiem, jak to się czyta, ale są bardzo małe, bardzo lekkie. Pompuje się je albo stopą, albo rękami. Następnie wszystko, co umożliwia przyrządzenie mi jedzenia, biwaku, jedzenia na biwaku. I zakupiłem sobie również takie pokrowce wodoodporne, dzięki czemu mogę to wszystko poukładać. Dobra, tu mamy jeszcze dwie kolejne rzeczy oraz wodoodporna płachta pod namiot, która będzie służyła jako podłoga. Więc jak widzicie, tych rzeczy tutaj jest całkiem sporo, natomiast kochani, tak jak ja wspomniałem, ta torba wypełniona jest. O, kabelek mi tutaj wystaje, nieładnie będzie wyglądał. Ta torba wypełniona jest mniej więcej w 1/3 jej objętości, więc testowałem już w domu. Spokojnie zapakuję tutaj buty, jakieś klapki, oczywiście ciuchy cywilne, oczywiście jakieś termo na przebranie. I wydaje mi się, że jeszcze będzie tutaj sporo miejsca, więc na chwilę obecną będę w stanie rozstawiać namiot, w którym będę sobie spał, będę sobie w stanie ogarnąć coś do jedzenia i miejsca jest jeszcze cała masa, więc ja cały czas trybie w swojej głowie, co wywozicie w, że tak powiem, 30 litrów i 58, to jest ponad 100
120 litrów. Kurde, to pół szafy mojej żony mógłbym wsadzić chyba wówczas do tych wszystkich kufrów. Teraz odstawimy sobie torbę i teraz tak. Tu mamy maty, tu mamy śpiwór, tu mamy hamak i pewnie możecie zauważyć, że to, czego tutaj brakuje, to jest przede wszystkim śpiworu. Tak, na śpiwór cały czas zbieram kasę. Jeszcze nie wiem, jaki wybiorę. Jeżeli wy macie jakieś swoje typy, to podsyłajcie w komentarzach. To, co tutaj mam jeszcze spakowane, to taśma, która zostanie pomniejszona, bo dopiero co kupiłem. Zestaw jeszcze jakichś kluczy, które też wylądują w motocyklu. Tu mamy prześcieradełko do śpiwora, którego jeszcze nie mam. Tutaj mamy coś, co umożliwia rozpalenie palnika na wietrze. Nie wiem co to, nie wiem jak się nazywa. Dokładnie mój syn nazwał to nożem Rambo, więc jest jeszcze coś takiego. Taki nóż, tą linkę to też dowiedziałem się od syna. Podobno się odwiązuje i można ją wykorzystać do czegoś. Więc mamy również coś takiego. I teraz sprzęt do gotowania. Butla z gazem, kawa w pojemniku, krzesiwo, zapalniczka, garnek. Póki co mam takie dwa wodoodporne worki, które no, spisują się całkiem. Normalnie nie uwierzycie. Stała się katastrofa. Nie ma to jak przyjechać sobie nad jezioro na kawę i kurwa nie wziąć ze sobą wody. Ale jak, ja się pytam. Jeśli chodzi o montaż torby, to przede wszystkim tak. Najpierw ją sobie zwijacie. Spinacie bocznymi zaczepami. Możecie wypuścić z niej powietrze. Spinacie sobie jeszcze tutaj wszystkie zamki, klipsy i tak dalej. Układacie tak, żeby wam było wygodniej. Następnie macie dołączane do zestawu dwa takie paski i po prostu sobie spinacie torbę. O tak. Przekładając to. Tak. O! Ciul. Montujecie ją sobie po przekątnej. Ok, to samo z drugiej strony. I tak zamontowaną torbę na dwóch paskach macie przygotowaną do jazdy. Wygląda bardzo fajnie na motocyklu, ładnie się prezentuje. A ja chyba skoczę po wodę albo szczelić sobie w łeb. Kochani, już w pierwszym filmie obiecałem wam, że na tym kanale nie będzie ściemy, będzie moje zdanie, ale tak jak ja to widzę, jeśli coś jest do dupy, to powiem, że to jest do dupy, jeśli coś jest fajne, to powiem po prostu, że jest to fajne. Natomiast przypomniała mi się jedna rzecz, bo dużo osób pyta, gdzie kupiłem Hero 2 komplet, gdzie kupiłem torbę, pewnie za niedługo pojawią się pytania.
Więc tylko z racji takiej, że nigdy w życiu nie byłem lepiej obsłużony w żadnym, nie tylko sklepie motocyklowym, ale generalnie w żadnym sklepie. Po prostu czułem się w pewnym miejscu jak król. Od samego początku, od wymieniania, nie wiem, paru godzinnych konwersacji na Messengerze z próbą podpowiedzenia mi odpowiedniego stroju dla mnie. Chciałem zareklamować, sam od siebie sklep w Krakowie, do którego jechałem 100 km. Nazywa się on, jak dobrze pamiętam, chyba Motoway, ale nie tyle sklep wam chciałem zarekomendować, co jednego gościa, który tam pracuje. Kuba, pozdrawiam cię serdecznie i jesteś chyba najlepszym sprzedawcą, jakiego ja kiedykolwiek spotkałem ever. Chapeau bas dla ciebie. Także jeśli coś potrzebujecie, to wbijajcie do Motoway, pytajcie o Jakuba, bo to jest po prostu przezajebisty gość, który nie zedrze z ciebie do suchej nitki i do, że tak powiem, pustego portfela, tylko słucha, co się do niego mówi i doradza najlepiej jak potrafi. Naprawdę wbijajcie, tu macie gdzieś link. Trzymajcie się, pa.